Zobaczcie, jak architektce idealnie udało się wydzielić wizualnie część dzienną od części kuchennej. Zrobiła to poprzez Showroom! Za chwilę zobaczycie fantastyczne mieszkanie w centrum Krakowa, do którego inspiracją był wyjątkowy, kolorowy witraż. Zresztą zobaczycie sami. Bardzo ciekawa jest również współpraca projektantki z Anią, która mieszka w Singapurze. Na czym polegała ta współpraca? Jak się udała? Za chwilę zobaczycie sami, bo wnętrze jest wyjątkowe. Mieszkanie wymagało całkowitego remontu. Nowa właścicielka od początku była zdecydowana na pozostawienie jednego oryginalnego elementu. Słuchajcie, to jest niesamowite, że punktem wyjścia do tworzenia, inspiracją do tworzenia całego tego wnętrza jest ten oto przepiękny witraż. Był tutaj już dużo wcześniej. Spójrzcie na te kolory, ponieważ one przewijają się praktycznie przez całe wnętrze. Zobaczcie, przepiękne zielenie, granaty, jak i również brązy. Wszędzie w tym wnętrzu możecie je zobaczyć. Niesamowita jest również historia współpracy architektki z inwestorką, panią Anią, ponieważ ta współpraca była na odległość. Nie była łatwa, ale udała się zdecydowanie. Zresztą zobaczycie sami za chwilę. W jednym z odcinków showroomu opowiadałam Wam na temat współpracy architekta z inwestorem i mówiłam, że bardzo ważne jest spotkanie osobiste i poznanie potrzeb. No tutaj sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że inwestorka pani Ania wraz z rodziną mieszkała w Singapurze i z powodu polityki covidowej nie mogła tutaj przyjechać, więc cała współpraca odbywała się zdalnie. Udało się rewelacyjnie, ale wyglądało to tak, że Kaja, czyli architekt z pracowni Avocado, wysyłała próbki mailem, wysyłała dużo zdjęć, wysyłała rzuty, wysyłała również wizualizacje i pani Ania akceptowała bądź też nie. Współpraca zdalna udała się znakomicie. Tak naprawdę zostało zaprojektowane mieszkanie pod klucz i ostatnie szlify odbyły się kilka godzin przed przyjazdem pani Ani wraz z rodziną. Wyzwaniem dla architektki Kai Warychy było nie tylko wysyłanie próbek pocztą na Daleki Wschód, ale też wymagający układ mieszkania z przejściowymi pomieszczeniami. Na 90 metrach udało się pomieścić łazienkę, sypialnię dla dzieci, salon z jadalnią i kuchnią, ogromną sypialnię z garderobą, pralnię i prywatną łazienkę. Zobaczcie, jak konsekwentnie kolory, które widzicie na witrażach, występują w części kuchennej. Cudowne pastelowe zielenie, czernie oraz brązy. Zwróćcie również uwagę na oświetlenie. Oświetlenie ukryte w elementach, które przechodzą fantastycznie na sufit i tam również ukryte jest oświetlenie. A jeżeli chodzi o dekoracyjne, no to lampy firmy Vibia, jedne z moich najbardziej ulubionych. Czyż nie są cudowne? Spójrzcie. Zobaczcie, jak architektce idealnie udało się wydzielić wizualnie część dzienną od części kuchennej. Zrobiła to poprzez różnicę materiałów na podłodze, jak i również przez umiejscowienie w odpowiednim miejscu fantastycznego blatu, jak i również poprzez wydzielenie drewnianym sufitem, w którym ukryte jest ciepłe, przyjazne, sączące się oświetlenie. Te proste formy o różnorodnych strukturach zostały zainspirowane stylem azjatyckim, który ceni sobie rodzina. Wysokie na niemal 4 metry mieszkanie było atutem, ale też wyzwaniem. Prawdziwe pole do popisu pracowni Avocado Concept dała sypialnia ze ścianą o powierzchni 24 metrów kwadratowych. Pomimo to, że pani Ania, czyli inwestorka wraz ze swoją rodziną spędza tutaj tylko kilka miesięcy, ponieważ resztę czasu spędza w Singapurze, bardzo jej zależało, żeby to mieszkanie było przytulne, ciepłe, żeby było pełne drewna, ciepłych kolorów, no i przede wszystkim zależało jej na
ciepłym, przytulnym, przyjaznym oświetleniu. I myślę, że to się wszystko udało. Spójrzcie na oświetlenie, które widzimy na tej ścianie za łóżkiem. Tutaj mamy taką formę 3D. Ściana jest trójwymiarowa, która jest bardzo pomysłowo i rzeźbiarsko oświetlona. W czasie, kiedy pani Ani tutaj nie ma, po prostu mieszkanie jest wynajmowane turystom. Chętnych do spędzenia tu czasu nie brakuje, zwłaszcza że mieszkanie jest w bezpośrednim sąsiedztwie rynku głównego w Krakowie i łączy w sobie mieszczańską tradycję, funkcjonalność i azjatycki charakter. Pani Ania, inwestorka, uwielbia wszystko, co jest związane z Dalekim Wschodem, uwielbia design, uwielbia sztukę, co zresztą widoczne jest w obrazie, który widzicie w salonie. Cudowne żurawie w kolorystyce beżowo-czerwono-czarnej. My teraz znajdujemy się w pokoju przeznaczonym dla dzieci i tutaj również widzimy inspirację Dalekim Wschodem, chociażby na tapecie glamora, która przechodzi ze ściany poprzez sufit, optycznie obniżając wnętrze i tworząc cudowny nastrój poprzez fantastyczne zielenie. Projektantka zadbała także o komfort dzieci inwestorki. W ich pokoju miejsca do przechowywania nie zabraknie. Jedno zostało zaaranżowane po usunięciu grzejnika pod oknem. Zobaczymy, co tu jest. O, klocki. No tak, myślę, że mogłoby się tutaj dużo więcej pomieścić, ale super miejsce do przechowywania, a drugim takim miejscem jest drewniana szafa, która jak widzicie jest pociągnięta do samego sufitu, dlatego że pani Ani bardzo zależało na tym, żeby nic się tutaj nie kurzyło i żeby wszystko było pochowane, bo tak podobno właśnie jest w krajach Dalekiego Wschodu. Zadanie ułatwiły wysokie, blisko 4-metrowe sufity. Mimo zabudowy wnęk szafami do sufitu tworzą estetyczną, minimalistyczną formę. Łazienka jest zaprojektowana również bardzo gustownie i bardzo szlachetnie. Cudowne zestawienia materiałów, ciepłego drewna z szlachetnością surowości płytek marki Tubondzin, ciemnej i jasnej szarości. Prezentują się fantastycznie. Oprócz tego to, co mnie się podoba, no to jest rozwiązanie oświetleniowe. Ukryte oświetlenie pod prysznicem, jak i również nad. No i bateria, która jest rewelacyjna, jest biżuterią tej łazienki, a jej kolorystyka to szczotkowany złoty brąz. Wygląda przepięknie, zresztą zobaczcie sami.